akcenty chińskie, są ludy afrykańskie, to jest po japońsku napisane, tam meksykańskie te. Tak. Chcieliście multikulti, to macie. Co to jest w ogóle? To są Chiny teraz? Czy to jest... Także jesteśmy w Chinatown. To jest największe Chinatown w Japonii chyba? Autobus oldschoolowy. Jest. Ja się nazywam Weronika i dzisiaj wam opowiem o Chinach. Chinatown w Yokohamie to jest takie popularne miejsce, gdzie dużo ludzi sobie przyjeżdża, jak właśnie jest w Japonii pierwszy raz, czy tam któryś raz. Słyszałem o nim dużo, nigdy nie byłem. Dzisiaj zwiedzimy sobie coś nowego z Marcinem. A sama Yokohama jest, to często już wam mówiłem, drugim największym miastem w Japonii, ale też połączonym z Tokio. Tak w zasadzie no między Tokio a Yokohamą nie ma żadnego, nie wiem, żadnych tam pól uprawnych czy tam cokolwiek występuje między miastami, tylko po prostu jedno miasto przechodzi w drugie. Tak inaczej to, naprawdę inaczej wygląda niż normalna audycja z Tokio. Szukamy oczywiście najlepszych rzeczy, jakie kultura chińska ma do zaoferowania, czyli pierożków. Głównie żarcie, no bo co innego pozostaje jak nie żreć. Jak tutaj ładnie jest. Wygląda jak z gier komputerowych. No trochę jak się nazywała ta gra BioWare'u? Jade Empire. Jade Empire. No. Tu mamy drzewo, które ma swój występ i muzykę. No, zajebiście występuje. No to jemy. Trzeba zjeść tak, żeby się nie zabić oparzyć. zupą w środku, czyli najpierw trzeba lekko ugryźć i wyssać zupę ze środka. Ciepła. Gorące? Mhm. No i dopiero potem można jeść całą resztę, nie? Spoko. Żeby nie było tak niemerytorycznie, to powiem wam to, co kompletnie wiem z pamięci, a nie przeczytałem właśnie na Wikipedii, że to Chinatown no jakoś tak w XIX wieku się rozwinęło, jak Japonia zaczęła się otwierać na świat. W okresie Meiji i Yokohama była jednym z pierwszych takich portów, które pozwalały na to, żeby obcokrajowcy tutaj przyjeżdżali, więc stworzyła się taka bohema chińska. I dzisiaj podobno tu mieszka z 3-4 tysiące osób o takim chińskim pochodzeniu, natomiast większość z tych ludzi to nie są już znaczy trudno oceniać, natomiast oni nawet w większości nie mówią podobno po chińsku. To są po prostu potomkowie dawnych fal imigracji. Więc no to Chinatown jest takie właśnie no sklepiki, kuchnia, można zjeść sobie inny rodzaj żarcia niż normalnie w Tokio. No i tyle. No. Nie jest to jakaś tam wycieczka do prawdziwych Chin, broń Boże, ale taki ciekawostka. Nie wiedziałem, że można być. Wydaje mi się, że jak ktoś jest z Polski i tu przyjeżdża, to nawet nie ma tego, jakby ta Azja tak bardzo go wali w twarz, Tak, jeżeli że nawet nie jesteś w stanie odróżnić. To głupio brzmi, jak jesteśmy tutaj, że Chiny i Japonia się mieszają, ale jednak każdemu się trochę to miesza, jak nigdy nie był w tak, Azji, jak nie? ktoś dopiero, wiesz, przetwarza
Tokio, nie? Ten pierwszy szok sensoryczny, nie? No. To jak tu przyjedzie, no to będzie okej, jakaś tam, wiesz... Inny Spoko. rodzaj ramenu. Tak, Masz że- bardziej inny smak ramenu, albo, Tak. albo nawet nie jesteś w stanie odróżnić, bo to po prostu No. nie jest takie oczywiste. O, jaki tutaj. Główną atrakcją tutaj są pierożki, więc zjemy jeszcze więcej pierożków. 키위하고는 그때는 Czy to jest dobra zabawa dla tych ludzi? Nie wiem. Fajne są to, kurde, takie zakamarki. Jak to wiecie, tak się zwiedza każde azjatyckie miasto, zwiedza się zakamarki. Nie chodzi się po głównej ulicy. No każdy chce znaleźć, jak zwiedza azjatyckie miasto, to każdy chce znaleźć jakiś tam garniec z dymem wydobywającym się zeń, albo dziadka bez zębów w kapeluszu takim słomkowym. To jest te... 이거를까요? O, mamy garniec. Możecie tego nie doceniać, ale widok tych autobusów jest naprawdę ciekawy, bo w Tokio takich nie ma, więc... Tam jest woda jakby, No. a tutaj są budynki dookoła. Tu jest ten Charimary Happy, No, a tu no tu będzie jest gdzieś. Cup Noodles Museum, Audi. Nie, to będzie chyba tu. Sesja Yokohama, dzielnica się nazywa Minato Mirai. Jest tutaj dużo ciekawej takiej nowoczesnej architektury w trochę innym stylu niż w Tokio. Budynki są bardziej kanciaste, bardziej takie, Marcin powiedział, jak z Mass Effecta. Tak, i więcej przestrzeni jest. Więcej przestrzeni, jest właśnie tak bardziej po amerykańsku, ulice szersze, chodniki szerokie, mniejsze zagęszczenie ludności. No i taki trochę korpoklimat też jest, no bo to są głównie biurowce wielkie, tu nie ma takiej rozrywki sensu stricte, ale jest port. Marcin bardzo chciał iść na diabelski młyn, ale zamknięte, więc no nie będzie. Według Google jest napisane tak: Closed Festival Ferris Wheel Cosmo Clock 21 is also closed. No to Czyli zamknięty festiwal jest zamknięty, no. zastanawiacie się, co to za designerski budynek, czy to jest jakieś muzeum sztuki współczesnej, jakiś designu? Nie, to jest muzeum Cup Noodle, czyli tych zupek chińskich tak zwanych w Polsce. Tam w oddali jest most widać i Marcin ma ciekawostkę. Jaką masz Tak, ciekawostkę? ciekawostka jest taka, że to się nazywa Wangan Highway chyba, albo jakoś tak, w każdym razie słynne Wangan. I tutaj w latach 90. Narodziły się i trwały te Wyścigi? wyścigi, tak nazwijmy to. Była ta słynna grupa Midnight Club w Tokio, która sobie tuningowała auta i jeździ tutaj po tej drodze ponad 300 na godzinę. Więc jeżeli widzicie jakieś filmiki na YouTubie właśnie o szalonych Japończykach, którzy starymi Skyline'ami jeżdżą ponad 300 na godzinę, to prawdopodobnie to jest stamtąd. No od tego czasu tutaj już te rzeczy się raczej nie dzieją, no bo policja i tak dalej, ale legenda pozostała, więc myślę, że jeżeli ktoś ma jakikolwiek związek z tuningowaniem samochodów czy nielegalnych wyścigów, to pewnie wie o tym miejscu jeszcze więcej ode mnie. Wykąpaliśmy się, no niestety w kąpieli nie wypada kręcić, bo na golasa są wszyscy. No nie wiem, ten jest całkiem fajny. Jak się pójdzie do dobrego onsenu, to jest tam wszystko, są gry, widoki. Oj, jak tu ładnie, trochę zimno, ale ładnie. Jest diabelski młyn. Moczenie nóg na dachu budynku. Kurwa. Co? Nie, nic, po prostu wiesz, wypas.
Takie rzeczy tylko w Japonii. Odnowa biologiczna. No ja ludzi. Mi się wydawało, że pusto. W restauracji jest piękna ekspozycja cebuli. Bardzo ładnie. Wyglądasz jak prawdziwy samuraj. Dobrze, że nie widać miecza, który mam pod stołem. Pokażę wam w ogóle nowy bajer. Aplikacja Google Translate dorzuciła niedawno nową funkcję, że na żywo zmienia ci napisy z japońskich na język przetłumaczony jakiś. Znaczy działa to w sumie dość beznadziejnie, ale jest pomocne jak się wie, jak z tego korzystać. Kurwa, japońskie te widać normalnie otworzyć. Żadne japońskie doświadczenie nie może być kompletne bez wielkiej biblioteki mangi. To jest onsenowa biblioteka mangi.